Witajcie, kochani. Gelatosy od dawna chodziły mi po głowie, więc dzisiaj zrobimy sobie pracę mix-mediową. Ten panel, który widzicie na ekranie, to panel, który zrobiłam bardzo dawno temu, jeszcze w serii Mediowanie Handmade, gdzie pokazywałam Wam, od czego zacząć swoje mix-mediowe tworzenie. Oczywiście wszystkie linki i materiały, które wykorzystuję do dzisiejszego filmu, będą w opisie, także po prostu tam zajrzyjcie. Ponadto chciałabym wrócić do tej serii, w której szukamy alternatywy dla mix-mediowych materiałów. Więc jeśli macie jakieś sugestie albo życzenia, od czego można byłoby zacząć, to oczywiście napiszcie mi w komentarzach, postaram się coś w tym temacie przygotować. Z kilku paneli, które zostały mi po tamtym filmie, wybrałam ten, na którym przyklejone są resztki po tekturkach. Jest to świetny sposób, żeby po pierwsze wykorzystać coś, co teoretycznie jest już śmieciem, a w dodatku stworzyć ciekawą kompozycję mix-mediową. Tym razem zaczęłam budować moją kompozycję kawałek po kawałku. Jak widzicie, wykorzystuję tutaj czarne gesso. I cały ten mój panel pomalowałam właśnie tym gesso i dopiero na to zaczęłam nakładać jakby kolejne elementy. Chciałam, żeby ta moja praca była po prostu z każdej możliwej strony czarna, bo zależało mi, żeby nie było widać żadnych prześwitów elementów spod spodu, dlatego jak widzicie buduję po kawałku tą moją kompozycję, nakładam kolejne elementy, będę je zamalowywać czarnym gesso, będę dokładać kolejne elementy, znowu wykorzystywać czarne gesso i tak długo, aż stworzę całą kompozycję, wszystko nałożę, co chciałam, i dopiero wtedy będę mogła zabrać się za kolorowanie tej mojej pracy. Tak naprawdę nie ma jednej słusznej drogi do zbudowania kompozycji, do kolejności przyklejania elementów, do kolejności nakładania gesso. Czasami tworzę kompozycję nakładając wszystko, co mam, wszystko, co chcę w tej pracy mieć i dopiero później nakładam primer. Czasami robię tak jak w przypadku tej pracy, że buduję po kolei, dodaję nowe elementy i wtedy na bieżąco wykorzystuję primer, no bo nie do końca wiem, jak ta praca ma wyglądać. Za to wiem, że nie chcę w przypadku takiego właśnie czarnego koloru, żeby moja biel z któregoś z elementów wychodziła na wierzch. Tworzyłam tą pracę dla czystej przyjemności, no i po to, żeby sprawdzić, jak zachowywać się będą gelatosy, bo bardzo dawno ich nie używałam. Chciałam sprawdzić, czy jeszcze nadają się do użytku i co tak naprawdę mogę z nich zrobić. Przypomnieć sobie techniki malowania gelatosami, ale tak naprawdę była to po prostu zabawa z mediami i na tym mi najbardziej zależało. Dlatego też nie będę zbyt dużo opowiadać na temat procesu powstawania tej pracy. Pozwolę Wam czerpać przyjemność po prostu z oglądania.
Praca z gelatosami okazała się być znacznie trudniejsza niż pamiętałam. I niestety okazuje się, że nawet gelatosy mogą zacząć wysychać. I choć powinny być mięciutkie i kremowe, no to okazywały się być dosyć twarde i ciężkie w użyciu. Musiałam wykorzystać tutaj szorstki, suchy pędzel, by móc cokolwiek wyciągnąć z sztyftu. Musiałam budować kolor. Po prostu musiałam nakładać kolor na kolor i powtarzać tą czynność kilkukrotnie, żeby ten kolor był widoczny. Bo w momencie, kiedy troszeczkę ten gelatos jakby przesychał, on jednak tracił swoją barwę, swój kolor i musiałam wracać znów do tego koloru, żeby go nadbudować w tym samym miejscu. Wydawało mi się to dosyć dziwne, ale cała ta praca to jest budowanie wszystkiego, od samej kompozycji aż po kolory. Możliwe, że po prostu tylko te takie warstwy wierzchnie wyschły na tyle, że było ciężko z nimi pracować. A kiedy będę częściej do nich wracać, no to wreszcie odzyskają swoją miękką konsystencję i będzie mi łatwiej z nimi pracować. Nawet jeśli nie, no to nadal dają ładne kolory, nadal można z nich korzystać jak z akwareli, więc myślę, że tak czy siak nie zmarnowałam tych gelatosów, nadal mogę ich używać i nadal mogą powstawać z nich fajne prace, a ponieważ kolorystyka jest naprawdę genialna i nawet jak tutaj widzicie podczas budowania kolorystyki, to te kolory jednak widać. One nadal się wybijają i choć musiałam nałożyć ich całkiem sporo, to nie wiem, ale ta praca strasznie mi się podoba. Ona wisi w mojej pracowni, w sklepie i za każdym razem, kiedy obok niej przechodzę, ona jakoś do mnie przemawia. Zawieszam oko na niej za każdym razem, jak tamtędy przechodzę. Więc ona ma coś w sobie. Ma coś w sobie takiego, co po prostu sprawia mi przyjemność. No i ta praca bardzo mi się podoba. Myślę, że będę wracać do gelatosów, bo pomimo tego, że przy tej pracy no, sprawiły mi trochę trudności, to jednak one też mają coś w sobie, że chcę się do nich wracać, a one wołały moje imię już od bardzo, bardzo dawna i w końcu usłyszałam i w końcu zabrałam się za ich wykorzystywanie. Oczywiście, żeby podkreślić ten mój księżyc, te moje gwiazdy, wykorzystuję srebrny wosk i także biały, żeby wyciągnąć te elementy na wierzch, żeby one były po prostu tymi głównymi, które jakby najbardziej zwracają uwagę. Dajcie mi znać w komentarzach, czy w ostatnim czasie udało Wam się stworzyć coś tak dla czystej przyjemności, tak jak dla mnie jest ta praca. A jeśli nie, to gorąco Was zachęcam, bo każdy z nas potrzebuje właśnie takiej chwili wytchnienia, oddechu od rzeczywistości, tak by dać się ponieść wyobraźni. Ode mnie to by było na tyle w tym filmie.
Dziękuję Wam bardzo za to, że tutaj jesteście, że mnie oglądacie, komentujecie. Jeżeli jesteście zainteresowani większą ilością materiałów, dodatkowymi rzeczami, które szykuję dla moich wspierających, to Was oczywiście do tego serdecznie zapraszam. A jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze inną pracę, w której wykorzystuję gelatosy, to ona oczywiście pojawi się na ekranie, tak samo jak w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa pa!